Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę wam, jak karmię pszczoły do zimy. Od razu mówię, że jest to karmienie amatorskie, maksymalnie do 10 uli. Pod koniec filmu zobaczycie, jak karmi się pszczoły, jeśli się ma więcej niż 10 rodzin pszczelich. Jeżeli chodzi o takie już zakarmianie, zalewanie gniazda, no to ja zaczynam 1 września. Ja zawsze podaję pokarm we wszystkich ulach. Chodzi o to, żeby nie było takiego rozwarstwienia, że w jednym ulu pokarm jest podany, a w innym ulu pszczoły nie dostały tego pokarmu i będą próbowały rabować ten ul, w którym ten pokarm został poddany. Szczególnie jest to ważne, jeżeli mamy pokarm na bazie jakichś ziół i jest on łatwo wyczuwalny przez inne pszczoły. Jeżeli karmimy czystym inwertem, to czysty inwert nie wywołuje rabunków, ponieważ nie pachnie i pszczoły dopiero muszą mieć z nim kontakt, żeby zaczęły go pobierać. Czyli dobrze jest też przy tym zwykłym inwercie polać trochę pszczołom, żeby spróbowały tego i zaczęły pobierać. Bardzo ważną sprawą jest, żeby przed zalewaniem gniazda wstępnie wybrać ramki, które nie nadają się do zakarmienia zimowego. I są to te ramki takie niedobudowane. Jeżeli okaże się, że macie wszystkie ramki ładnie dobudowane, ale pszczoły nie obsiadają całości ramek, no to trzeba wyciągnąć tyle ramek, żeby w każdej uliczce było na czarno pszczoły. I tutaj od razu mówię, to, że teraz wydaje się wam, że jest dużo pszczoły, to do zimy tej pszczoły będzie ubywało. Ja powyciągałem takie ramki niedobudowane. Chodzi o to, że mało tam miodu się zmieści i szkoda, żeby w ogóle taka ramka w ulu zostawała. Ona będzie wypełniać miejsce i tak naprawdę mało pokarmu w niej będzie zmagazynowane, a co za tym idzie, to będzie dodatkowy problem dla pszczół, żeby ogrzać tą niepotrzebną powierzchnię. Żeby porównać, jak pszczoły zimują na syropie z ziołami i cukrem i czystym inwercie, przygotowałem dla 4 uli syrop na bazie ziół i cukru. Syrop na bazie ziół i cukru przygotowałem w ten sposób, że do wielkiego garnka nalałem wody, zagotowałem, dosypałem do gotującej wody zioła, które pochodzą z korzeni, z takich twardszych łodyg i zagotowałem to 3 minuty. Potem wyłączyłem palnik gazowy i dosypałem zioła, żeby się zaparzyły. Za pierwszym razem zioła dosypywałem bezpośrednio z worków, przy drugim razie już przygotowałem sobie odpowiednią porcję składników w pojemniku, żeby szybko dosypać to do gorącej wody. Od razu mówię, w tym filmie nie zobaczycie proporcji, ile jakich ziół zaparzyć na litr syropu, ponieważ robię to pierwszy raz i efekty zobaczę dopiero na wiosnę. Czy te pszczoły lepiej przezimowały niż na zwykłym inwercie bez dodatku ziół? Dlatego planuję w opisie filmu dodać taką listę ziół, które trzeba dodać do takiego syropu ziołowego i która będzie dobra dla pszczół. Do tego syropu nie dodałem kory z dębu. Napiszcie, na co ta kora z dębu wpływa i czy warto zdobyć tej kory, żeby dodać do takiego syropu. Jeżeli macie też jakieś swoje proporcje, które używacie i się sprawdzają u was, no to piszcie w komentarzu. Bardzo to się przyda mi i innym pszczelarzom, którzy przeczytają ten komentarz. Wielu pszczelarzy używa cukru i wody do podkarmiania zimowego i też bardzo sobie to chwalą. Można kupić gotowe mieszanki, szukajcie w internecie herbatka Sklenera i na bazie tej mieszanki możecie w domu przygotować sobie taki syrop cukrowy dla pszczół. Napiszcie w komentarzu, czy też tych ziół można dodawać do inwertu, na przykład jako taki czaj. Jestem bardzo ciekawy. Czekam, aż ta woda ostygnie tak 40-50 stopni, żeby miała. Przecedzam je przez sitko i zaczynam przygotowywać syrop. Ja mniej więcej przygotowuję ten syrop w ten sposób, że na 2 litry wody wsypuję 3 kg cukru. Jeżeli macie czas na zakarmienie, zaczęliście w sierpniu zakarmiać, no to można zrobić proporcję 1 litr wody na 1 kg cukru i wtedy pszczoły będą miały czas, żeby tą wodę odparować. Niektórzy też proponowali na 1
1 litr wody 2 kg cukru, bowiem sprawdziłem to i to już powstaje roztwór nasycony, w którym już ten cukier nie chce się mieszać z wodą. I sytuację mamy taką, że mieszamy, niby wszystko jest rozmieszane, jeżeli odstawimy taki roztwór na 20 minut, no to na dnie będzie osadzał się nierozpuszczony cukier. I jeżeli byśmy zamieszali coś takiego, zanieśli pszczołom, no to pszczoły, żeby ten cukier wydobyć, zlizać, no to muszą donieść sobie wody. I to jest dodatkowa praca dla nich i może się zdarzyć, że ten cukier po prostu zostanie na dnie. No i powiem wam, co ja zrobiłem, jak już dowiedziałem się, że ta proporcja litr wody na 2 kg cukru jest zła. No nic, odstawiłem syrop na pół godziny i potem przelałem ten syrop do wiaderek po inwercie. Ten cukier, który został na dnie, no to dodatkowo rozcieńczyłem wodą, tak żeby się wszystko rozmieszało i to też pójdzie dla pszczół. Dodatkowo do tej mieszanki dodaję po 1 gramie kwasku cytrynowego na 1 kg dodanego cukru. Jeżeli chodzi o mieszadło, no to wypróbowałem 2 mieszadła, jedno dość takie duże, wolnoobrotowe i drugie mniejsze, gdzie można wykorzystać szybsze obroty. I powiem, oba mieszadła się sprawdziły, przy czym, żeby użyć tego mieszadła wolnoobrotowego, no to trzeba mieć odpowiedni silnik i odpowiednią przekładnię. Wiertarki, jakie posiadam, były zbyt szybkie dla tego mieszadła. Jeżeli chodzi o to mieszadło mniejsze, no to też zrobiło swoją robotę, przy czym nie musiałem jak gdyby tej wiertarki męczyć na niskich obrotach. Prowizorycznie użyłem takiego uchwytu do wiertarki, który można przykręcić sobie do stołu. Przy pomocy takiego zestawu wymieszałem około 65 litrów syropu. I tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli nie macie czasu na produkcję takiego syropu, można taki syrop kupić sobie już przygotowany z ziołami. Ja jeden ul zakarmiłem właśnie syropem przygotowanym już przez producenta. W ulach Dadant z jedną nadstawką i daszkiem wysokim można maksymalny słoik użyć 2 litry. Dodatkowo zaprojektowałem sobie takie specjalne nakrętki do podkarmiania pszczół, które nakręca się na słoik i trzeba szybko odwrócić ten słoik, żeby się nie wylało i ustawić je zamiast pajączka po wałce. Warto jest dobrze wypoziomować sobie taki ul, ponieważ jeżeli on będzie krzywo stał, to istnieje duże ryzyko, że ten syrop spłynie po prostu przez ul na ziemię. Jeżeli chodzi o te podkarmiaczki talerzowe, no to też jak ul nie będzie równo stał, no to będziemy mogli zalać mniejszą ilość syropu. Karmiąc po 2 litry, co 2-3 dni wymieniam ten słoik na nowy, dopóki pszczoły nie przestaną pobierać pokarmu. I tutaj nie da się ramek na maksa zalać w 100%, ponieważ pszczoły muszą uwiesić gdzieś kłąb. Dodatkowo część pszczół zawsze odpoczywa sobie w pustej komórce. Jeżeli by zalały wszystko, no to nie miałyby gdzie odpoczywać. Dlatego wyznacznikiem nie jest, że plaster jest zalany w 100%, tylko że pszczoły przestały pobierać syrop z podkarmiaczki. Można kupić też podkarmiaczki ramkowe, które wkładamy do gniazda i tutaj muszę powiedzieć, że one bardzo przydają się, jak szybko zrobi się zimno i nie zdążyliście zakarmić. Wtedy pszczoły swoim ciepłem podgrzewają tą podkarmiaczkę, przez to syrop ma odpowiednią temperaturę i pszczoły pomimo gorszej temperatury na zewnątrz dalej będą pobierały ten syrop. Podawanie pokarmu w tej podkarmiaczce ramkowej jest o tyle utrudnione, że musimy co podanie następnej porcji pokarmu otwierać gniazdo i dolewać do podkarmiaczki. Jeżeli pszczoły przestały już pobierać pokarm, no to znaczy, że całe gniazdo jest zalane. Warto sobie zapisywać, ile tego pokarmu podaliśmy już. Wtedy wiemy, że jak poszło tego pokarmu za mało, no to trzeba zobaczyć, jaka sytuacja jest w gnieździe. Po zakarmieniu trzeba też sprawdzić, ile pszczół jeszcze zostało i czy nie trzeba jeszcze tych ramek z pokarmem wyciągnąć z ula, żeby przechować je i żeby były na wiosnę. Ale to zobaczycie w następnym moim filmie o pszczołach. Do zakarmiania większej liczby uli
uli używam takich talerzowych podkarmiaczek, do których można zalać tam około 4 litrów syropu. Nie trzeba tutaj się bawić w słoiki, w jakieś zakrętki, tylko ściągamy daszek. Jeżeli mamy pokrywkę na tą podkarmiaczkę talerzową, no to ściągamy ją i bezpośrednio z wiaderka dokarmiamy inwertem. Tą podkarmiaczkę 4-litrową łatwo jest umyć. W teorii trzeba dolać tego inwertu między 2 a 4 razy. Jeżeli karmilibyśmy 2-litrowymi słoikami, no to trzeba dodać tego pokarmu od 4 do 6 razy do jednego ula. Jeżeli karmilibyśmy słoiczkami 1-litrowymi, no to trzeba dokładać tego pokarmu od 8 do 12 razy. To jest to niepotrzebna praca, która przy większej ilości uli jest nie do zaakceptowania. Są też korpusy, które pełnią funkcję podkarmiaczki i tam praktycznie można dolać raz, 2 razy pokarm i rodzina jest zakarmiona do zimy. Napiszcie, jakich wy podkarmiaczek używacie. Pierwsze spostrzeżenia pomiędzy czystym inwertem a syropem na bazie ziół były takie, że pszczoły jak gdyby zostały pobudzone do przynoszenia większej ilości pyłku. To tyle w tym filmiku. Jak widzicie, że warto, żebym coś poprawił, żeby tym pszczołom żyło się lepiej, no to piszcie w komentarzu, a ja zapraszam na inne moje filmy. Cześć!